Siemka, ja jestem Adacho i jest taki dzień, raz na 1,5 roku średnio, na który czekam bardziej niż na święta Bożego Narodzenia, bardziej niż na Nowy Rok, bardziej niż na swoje urodziny. I jest to dzień, w którym Young Gigi postanawia pobłogosławić nas kolejnym rozdziałem jakiejkolwiek swojej mangi, maj 2023. To był miesiąc, w którym pojawiły się omówienia 10. i 9. rozdziału mangi Dragon Ball After, jeszcze poprzednio listopad 2021. Także nie ma sensu chyba, żeby przypominać wam całą historię. Musicie mi wierzyć na słowo, że jest to historia, od której ostatnio łysiałem, albo po prostu sobie odświeżcie te omówienia, albo po prostu sobie odświeżcie mangę. Powiem wam tylko w skrócie, żebyście wiedzieli mniej więcej, co to jest za manga, bo wiem, że nowi widzowie w ogóle mogą nie kojarzyć tej mangi, skoro, tak jak przed chwilą powiedziałem, ostatnie omówienia były ponad rok temu. To jest manga, która dzieje się po zakończeniu Dragon Balla Z, czyli po turnieju z Ubem. Goku już skończył trening z Ubem, a w zasadzie kontynuował trening z Ubem. Mówię wam teraz o początku tej mangi. I tam podczas treningu z Ubem uderzył się w głowę, co przywróciło jego sajańskie instynkty i teraz Goku po prostu leje wszystkich dookoła, nawet naszych przyjaciół. Ostatni rozdział skończył się tak, że Goku będzie walczył z Piccolo. Były tam też inne głupie rzeczy, na przykład Android 18, który był gotowy do walki, ale potem Krillin, nawet nie Krillin, to Tenshinhan powiedział coś głupiego i 18 powiedziała do Krillina: nie sądziłam, że jesteś taki nieczuły. I uciekła. Pojechała do domu. Mniej pierdolenia, mamy oczywiście tutaj gotowe bingo i tylko chcę zauważyć, że to jest bingo oczywiście autorstwa jednego z moich widzów i widzę tutaj, że jedna kratka została zmieniona, a mianowicie inna sytuacja przewidziana przez czytającego. Jest kadr z Adacho Balls, także jak dzisiaj będzie jakiś hashtag Adacho Prorok, będziemy mogli to tutaj zaznaczyć. Tak czy siak, czy spoiler na okładce? Nie, absolutnie nie, ponieważ to, że walka Goku i Piccolo się zbliża, to wiemy. Double threat, czyli podwójne zagrożenie. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj to nie tylko Young Gigi jest autorem tej mangi, ale też Omada Naoyuki, także mamy w sumie krótką notkę przypominającą, ale myślę, że tutaj już wszystko wam powiedziałem, to co było ważne. Jak będzie coś się działo jakiegoś ważnego, to wam będę wspominał. Ale cofnijmy się na początku w czasie. Cofnijmy się do sagi Namek, proszę bardzo. Young Gigi 70 stron nam tutaj wrzucił i zaczynamy od retrospekcji. Wracamy do czasów, kiedy Goku walczył z kapitanem Ginyu i załączył Kaiokena. Niemożliwe, to nieprawdopodobne. Jego moc cały czas rośnie. Powiem to jasno. Nadal nie wiesz, na co tak naprawdę mnie stać. Mówił wtedy Goku, nie będziemy się tym jakoś szczególnie ekscytować, bo to było niemożliwe. Czy on jest Super Saiyaninem? Super Saiyaninem? Tym z legend? Również swoją zbroję obsrał Jace. Nie wygracie ze mną. Nie ma sensu, żebyście walczyli, więc wynoście się z tej planety. Zwłaszcza ty. Jesteś sprawiedliwszym wojownikiem niż myślałem. Nie mam intencji, żeby cię zabijać. Goku tak powiedział do Ginyu? Nie pamiętałem tego tekstu. Nie chcesz mnie zabijać? Nie chcesz walczyć na próżno? Super Saiyanie powinni być najsilniejszymi wojownikami we wszechświecie, którzy pławią się w krwi i walce. A, rozumiem. Więc nie jesteś Super Saiyaninem. Nie wierzę, żebym taki był, mówi Goku. Więc naprawdę nie stałeś się w pełni Super Saiyaninem. I dopiero teraz mamy okładkę Young Gigi. Goku przecież uderzył się w głowę drugi raz, także odzyskał te instynkty. Oczywiście to jest historia, która nie bierze pod uwagę Dragon Balla Super, więc to, że Goku miał inaczej troszeczkę tę historię przedstawioną, raczej Bardock miał inaczej tę przedstawioną historię w Dragon Ballu Minus i potem w Dragon Ball Super Broly, to nie jest brane pod uwagę. Nawet nie było brane pod uwagę to, chociaż nie, czekajcie, Kibito Shin się rozdzielił na Kibito i Shina. Normalnie za pomocą smoczych kul nameczańskich. Tutaj w tej mandze zostało to tak wytłumaczone, że oni weszli do ciała Bu. No bo Vegeta się rozdzielił w ciele Bu, prawda? Goku przetransformowany w Super Saiyanina stoi naprzeciwko delikatnie zakłopotanego Piccolo, który w ostatnim rozdziale przyjął od wszystkich energii, no może nie od wszystkich, od 18 nie przyjął, bo ona się obraziła i poleciała do domu. Ta ki, którą emitujesz teraz, jest troszeczkę inna niż wcześniej. Powiedziałem ci już wcześniej, teraz jestem Piccolo Daimao. Powiedział Piccolo z ewidentnym wodogłowiem. Goku się nie, myślałem, że się przetransformował w Super Saiyanina. Jego włosy tak wyglądają na trochę dłuższe. Leci nagle, w zasadzie przelatuje tuż przed twarzą Piccolo, wspinając się w przestworza. Śmieszne jest to, że on w ogóle na plecach ma takie malutkie kanji. Co to w ogóle miało być za choreografia? Goku wzleciał w powietrze, Piccolo mówi, myśli w zasadzie: Son Goku, nawet jeśli będę go szukał, to nie pomoże. A Goku ląduje z powrotem na nogi przed jego twarzą. O co tu chodzi? Dlaczego Goku nagle wzleciał w powietrze, a potem wylądował z powrotem? Chciał zobaczyć, czy jaka jest pogoda tam na górze? A, okej, chyba już wiem.
Powiedział, że to jest wyizolowane miejsce, nie ma tutaj ludzi i pyta Goku Piccolo, czy ten myśli o obrażeniach, o zniszczeniach, które mogliby ponieść mieszkańcy, gdyby tutaj faktycznie była jakaś wioska. Jak na kogoś, kto twierdzi, że jest Daimao, czyli tym wielkim szatanem, wygląda na to, że jesteś dość miły, prawda? Myślałem, że do tej pory się domyślisz. Co? Odpowiada Goku. Naprawdę myślisz, że przejmuje się jakimiś zniszczeniami? Nie wybrałem tej wyspy dlatego, że jest opuszczona. Tylko dlatego, że to odpowiednie miejsce, żeby cię zniszczyć. To w takim razie, czym jest ta wyspa, Piccolo? Dlaczego ci się tak spodobała? Moim zdaniem Piccolo musi jeszcze trochę popracować nad swoim trash talkingiem, ale walka pięściami jest tutaj zdecydowanie ważniejsza. Skoncentruję całą moją moc w pięści. Myśli sobie Piccolo, okej. Dzięki Piccolo, że nam to mówisz. Walka pięściami, to jest dobra taktyka, co? Mamy 3 wykrzykniki, okej, dobra, wracamy do bingo. Są 3 wykrzykniki. Czy było już coś, co moglibyśmy tutaj dodać? Zobaczcie, co tu w ogóle jeszcze jest dodane do tego bingo. Elder Kaioshin, który mówi, że właśnie sobie coś przypomniał. To jest zajebiste, tak jest bardzo często, więc liczę na to, że dzisiaj to będzie zaznaczone. Piccolo leci w stronę Goku bardzo oczywiście, bez żadnych ugników, bez żadnych zygzaków, leci prosto w jego stronę. Goku mimo wszystko jest zdumiony i z ledwością unika tego ciosu, tych pazurów, które zniszczyły kawałek jego gi. Znowu, nagły wzrost siły. Nie czułem eksplozywnej mocy jak Kaioken, ale coś jest nie tak, mówi Goku, który staje znowu naprzeciwko Piccolo i zaraz będzie tekst. Czas na rundę drugą. No tak, bo runda pierwsza to już dawno i nieprawda. O tej pierwszej rundzie to będą nasze dzieci wspominać. Może jesteś faktycznie Piccolo Daimao. Wygląda na to, że to co powiedziałeś to nie była tylko sterta kłamstw. Son Goku. Dlaczego on to mówi na... Dlaczego Goku na głos mówi Son Goku jest teraz zachowuje się jakby był zrelaksowany. Przecież stoisz obok niego. O co tu chodzi? Dlaczego on mówi do Goku Son Goku zachowuje się jakby był zrelaksowany? Piccolo, miałeś to sobie pomyśleć. O, wykonuje znowu tę samą technikę, czyli Energy Concentration Fist, czyli pięść skoncentrowanej energii, czyli po prostu pięść. To jest po prostu pięść. Tylko że trochę silniejsza pięść, bo tam jest ki. No Piccolo tutaj bardzo skomplikowaną technikę wypuszcza w stronę Goku. Pojawia się za plecami! Jest! Mamy kolejne okienko w bingo! Co prawda na drugiej stronie nie są to 2 kratki, które będą stanowić o jednej linii, ale to i tak dobrze. Liczy się tutaj ilość. Goku mimo wszystko blokuje ten cios bez najmniejszych problemów. Słaby, beznadziejnie słaby atak. Dodatkowo nie było w nim żadnej prędkości. Był słaby i powolny. O, ale Piccolo miał jednak jakiś tutaj plan. Na szczęście to nie było moim celem, żeby cię uderzyć. Co? Piccolo robi tak. Czyli teraz będzie ki z jednej ręki przekazywał drugiej i ki z 2 rąk będzie wylatywało. Tak myślę. No, tak myślę. Ha, jest! No i w sumie... Ej, no dobra, to nie było aż takie duże przewidzenie przyszłości, bo było wiadomo, że będzie strzelał. Nie zaznaczam tego jeszcze. Tak czy siak, Goku został trafiony. Idiotyczne, mówi Goku. Dziwne, że za jego plecami w ogóle się pojawia wybuch, nie rozumiem tego. Goku został trafiony, został odrzucony, mówi idiotyczne i nagle coś za nim wybucha. Znowu coś za nim wybucha, znowu mamy 3 wykrzykniki. Piccolo tam steruje czymś, zobaczcie. Mały trik. Jakaś kulka pojawia się przy Goku. To może Piccolo będzie robił tę taktykę z tymi atakami, które, jak to się nazywało? Hellzone Grenade? Wystrzeliwywał dużo pocisków i potem rzucał w przeciwnika. Tylko że to jakaś taka odmiana tego ataku, mam wrażenie. Wiele kropek, ale to jakieś malutkie kropeczki, kuleczki kij pojawiają się wokół Goku. I ten po raz kolejny wykrzykuje 3 wykrzykniki. Tutaj też jest źle napisany przecież z dymek, bo dzióbki idą w stronę Goku, a powinny iść do środka, także to Piccolo mówi. Jeśli to dotkniesz, wybuchną. To są moje ki miny. To był twój błąd, że opuściłeś swoją gardę. Zapomniałeś, że mam to? Przykłada Goku 2 palce do czoła, prezentując błyskawiczną transmisję, ale Goku pokazuje 3 palce. Z 4, które w sumie ma. Wygląda na to, że chyba ki miny będą przez Piccolo ręcznie przekierowane w Goku. Nie będzie Piccolo czekał, aż Goku sam je dotknie. Czy nie? O co tu chodzi? Nie, Goku nagle Czy ja patrzę na dobrą stronę? 23 strona, 24. No przecież dobrze patrzę. O! Goku przeteleportował się do Piccolo, ale uderzył tylko klona? Teraz wykrzyknął nawet 4 wykrzykniki. To klon? Co to do cholery jest? A Piccolo stoi obok i ma wielkie kule w rękach. I wypuszcza te kule z rąk, ale nie wyglądają jakby leciały bardzo szybko. Nie pozwolę ci, mówi go... Nie, ale na co nie pozwolisz? Ja nawet nie wiem, co on robi. Niszczy tego klona? Aha, to kolejny klon! Czyli te kulki wyprowadzał kolejny klon Piccolo?
I kolejny klon? To już drugi raz. I Piccolo nagle tu się na dole pojawia. To może Piccolo faktycznie robi tak, że zostawia kolejne kule i klony są niszczone, ale kule zostają. I potem będzie faktycznie ten Hellzone Grenade, czy coś w tym stylu. No i te kule się... Okej, jednak nie ma większej ilości kul. Są dwie duże, które lecą nagle w stronę Goku z dwóch stron. Myślisz, że mnie trafisz? Wykrzykuje Goku. A Piccolo odkrzykuje: tak myślę! Szkoda, że nie ma kratki dialogi pisane na kolanie. O, klon pojawia się za plecami! Po raz kolejny mamy pojawienie się za plecami. 3 wykrzykniki. Kolejny klon zakłada tutaj pół Nelsona i jeszcze tutaj zakłada nogi na nogi Goku, przytrzymując go w powietrzu i te kule lecą w stronę Goku. Wygląda na to, że będziemy mieli wybuch. I mamy wybuch. I mamy coś jeszcze. I wy już wiecie, co mamy. Zobaczcie, co powiedział Piccolo. A raczej czego nie powiedział. 3 kropki. Cisza. Nawet już nie będę wam pokazywał, bo widać dobrze, gdzie to jest. Ręka Piccolo została opuszczona. Young Jiji nam tutaj dał informację: upadek. Ręka Piccolo idzie w dół. Nagle Piccolo zamyka oczy, podnosi głowę i wyczuwa błyskawiczną transmisję. Jak to jest możliwe? Piccolo wyczuwa, że jest obecność jakaś, czyjaś, która go szuka i nadchodzi błyskawiczna transmisja. Podnosi z powrotem tę rękę. Też dlaczego nie ma na przykład dymka z napisem Rise? O! Zrobił kolejnego klona, okej, który wychodzi z dziurki w ziemi. Uspokój się. Patrzcie, jak sobie pogrywa z Goku. Goku cały czas używa błyskawicznej transmisji do kolejnych klonów. Nie jest w stanie zlokalizować prawdziwego Piccolo. Rozcina go w pół. Nie podoba mi się ten triumf, który się maluje na twojej twarzy, Piccolo. Mówi, a w zasadzie wściekły. Wykrzykuje Kakarotto w stronę Nameczanina, który póki co jest w stanie efektywnie przytrzymać Goku, kupić trochę czasu, ale czy to jest taktyka, którą on będzie stosował do końca tej walki? No, Goku przecież może tak w nieskończoność. O! Dlaczego nie mogę wyczuć energii Piccolo? Myśli sobie Goku, natomiast Piccolo myśli, że kiedy walczy z Son Goku, są 2 zagrożenia, z którymi musi sobie radzić. Pierwszym jest błyskawiczna transmisja. Różnorodność taktyk i strategii, które zademonstrował podczas Cell Games, używając błyskawicznej transmisji, jest bardzo problematyczna, mówi Piccolo, przypominając sobie Instant Transmission Kamehameha, które Cell przyjął na siebie podczas Cell Games. Czy to w sumie się nie zalicza jako naiwny uśmieszek? Przecież to jest kwintesencja naiwnego uśmieszku. Bo Piccolo uśmiecha się z myślą, że może coś zdziałać, podczas kiedy ja myślę, że on nic nie zdziała. Dla mnie to jest naiwny uśmieszek. Może taki trochę, żeby zrobić dobrą minę do złej gry. No trochę naiwnie może. Nie będę póki co tego zaznaczał, ale chcę, żebyście mieli z tyłu głowy, że coś w stylu naiwnego uśmieszku się pojawiło. Jednakże, mamy tutaj jakąś retrospekcję. Kaio dał w przeszłości Piccolo rady, jak sobie radzić z błyskawiczną transmisją. Zajebiście, mówi Piccolo. Bardzo dobrze, Piccolo. A nie, to chyba powiedział Kaio. Albo to Bubbles powiedział do Piccolo. Zajebiście, dobra robota. Wypracowałeś kontrę na błyskawiczną transmisję Goku w tak krótkim odstępie czasu. A, to wszystko i tak dzięki moim radom. Jestem bardzo dumny z samego siebie, że to zauważyłem. Tak, to było przed Cell Games. Kaio zauważył coś w błyskawicznej transmisji Goku. Być może to, że za każdym razem Goku... O nie, chociaż nie za każdym. Kładzie palce. No przecież przy Instant Transmission nie położył palców, prawda? O! Król Kaio zauważył coś w scenie, w której Goku przyleciał do niego, żeby szukać nowego Kamiego, jak poszukiwał nowej planety Namek, prawda? Goku powiedział mi to, gdzie ta planeta jest zlokalizowana, byłoby to pomocne, gdybym wiedział tylko kierunek. Więc tak, błyskawiczna transmisja wymaga wyczucia energii oponenta i kierunku swojego celu. Te dwie rzeczy są esencją tej techniki. To ważne, żeby skupić się na warunkach tej błyskawicznej transmisji, które wiemy, że są key i kierunkiem. Kij i kierunek, zastanawia się Piccolo. O, wygląda na to, że znalazłeś kontrę dla błyskawicznej transmisji, nagle mówi Goku. Tryk jest prosty, myśli sobie Piccolo. Wypuszczając fragment mojego własnego kij w formie klonów, mogę zmylić go, jeśli chodzi o kierunek, podczas kiedy energia mojego prawdziwego ciała jest przez moment ukryta. Goku rzuca się w stronę... No tak, nie będziemy tutaj w ogóle rozmawiać o takich rzeczach, jak Goku nie może znaleźć go za pomocą błyskawicznej transmisji, to po prostu rzuci się na niego bezpośrednio, ale Piccolo przygotowuje po raz kolejny swoją popisową technikę, a mianowicie pięść, ale ze skoncentrowaną energią. Zobaczymy, czy ta pięść ze skoncentrowaną... A Goku też ma taką pięść ze skoncentrowaną energią, a nie nazwał tego w jakiś szczególny sposób, co? Jest zbyt potężny! Nie poradzę sobie! Co? W takim razie, myśli sobie Piccolo, zbił ten cios? No to w takim razie, co chciałeś zrobić? To jest
Przecież to jest dobry, jakby, kurwa, o co tu chodzi? Piccolo myśli sobie, że jest zbyt potężny ten cios. Nie wiem, co mam zrobić, więc zbił ten cios. No to chyba to jest dobra taktyka. On chciał to sobie tak przytankować? Ja pierdolę, nie rozumiem. Przepraszam, ale ja nie rozumiem tego, co tu się dzieje. Piccolo mówi, że nie poradzi sobie z tym i odbił ten cios, nie? Okej. Energy Concentration Food! No kurwa, Piccolo dzisiaj ma po prostu wachlarz taktyk i jeszcze trafia tym Goku. Czy ja naprawdę... Nie, chyba dobrze po prostu czytam te strony po kolei, prawda? 40 strona teraz jest? Teraz 41. Zbyt bardzo mnie lekceważysz, mówi Piccolo podnosząc dwie ręce. Powinny być dymki z napisem Rise, ale okej. O, teraz dwa dymki z powitem z napisem Fall. Piccolo myślał o tym, żeby odbić ten cios. Deflecting. Ale odbił ten cios. Teraz te Kiminy się uaktywniają? Kiminy się uaktywniają i atakują faktycznie Piccolo, ale Piccolo używa błyskawicznej transmisji, pojawia się za plecami klona, niszczy go jednym ciosem i Piccolo po raz kolejny staje na... Przecież to jest w kółko to samo. To się kurwa dzieje w kółko to samo. Jestem pewien, że znalazłem twoją ki. Dlaczego poleciałem do klona? Co się dzieje, Son Goku? Wygląda na to, że twoja błyskawiczna transmisja nie działa tak jak zakładasz. Niech ci się nie wydaje, mówi Goku wściekły, kładąc po raz kolejny dwa palce na czoło, próbując się... Dlaczego on tak bardzo polega na błyskawicznej transmisji, skoro jest od niego 3 metry? Jest od niego silniejszy. Dlaczego on próbuje się cały czas teleportować? Gu! Mówi ręka Piccolo, która nagle zaczyna się wzmacniać. Nie rób tego! Mówi Goku. Ale czego? Znowu koncentracja energii w pięści? O nie! Stworzył kolejnego klona, okej. I Goku się teleportuje. No to po co on używa tej błyskawicznej transmisji? Po co? Piccolo ukrywa swoją ki przed gościem, który jest od niego 5 metrów obok. Nie musi Goku przecież polegać na swojej ki, wystarczy, że go zobaczy. Nie, to jest fabuła pisana na kolanie dla mnie, kurwa. Łysieję od tej mangi. Naiwny uśmieszek też był, nie obchodzi mnie to. Goku to geniusz, reszta to patałachy, jest odwrotnie dzisiaj. Goku to totalny idiota, to... On... Piccolo się kręci wokół niego, a Goku nie może znaleźć prawdziwego Piccolo. No nie. Nieważne jak dużo razy będziesz próbował, to nie zadziała. Nie możesz podążać za moją ki. Gdybym tylko miał oczy. Dlaczego cały czas podążam za klonem? Myśli sobie Goku. Nagle przy jego twarzy pojawia się kuleczka ki. Kimina. Więcej Kimin! O, wygląda na to, że złapałeś mnie w pułapkę. Tak właśnie jest, Son Goku! I co? I teraz Piccolo? Piccolo będzie czym sterował? Klonem! Aha, okej, teraz musi Goku walczyć z tymi klonami, jednocześnie uważając na te Kiminy, ale trafia ta Kimina jego i Goku jest odbijany niczym piłeczka w pinballu między tymi Kiminami. Tęskniłem za tym, no naprawdę, nie ma takich drogich mangi Yang Jijiego. Piccolo cały czas atakuje klonami, które z jakiegoś dziwnego powodu są w stanie przezwyciężyć i przewyższyć siłą Goku. Co? Kolejny klon, to już naprawdę robi się irytujące, mówi Goku. Te 3 klony są specjalnie zrobione, baw się z nimi dobrze. Mówi Piccolo, atakując z klonami Goku. Faktycznie teraz Goku walczy z 3 klonami naraz. 2 z nich łapią Goku, unieruchamiając go, podczas kiedy trzeci unieruchamia go, ale jest poziomo. Okej. Nawet ty przed tym nie uciekniesz, wykrzykuje Piccolo. Mamy to! Pękający napis! Ponieważ Piccolo detonuje wszystkie 3 klony. Ten jeden w ogóle jak miś koala przyczepił się Goku. Pękający napis. Gdzie ten jest? Okej, jesteśmy już. Goku to geniusz, reszta to patałachy, opierdzielanie kolby Goku. Vegety kurde nie ma w tej sytuacji tutaj. Szkoda, że Vegety tutaj nie ma. Gdyby to Vegeta walczył z Goku, byłby tutaj duży potencjał, ale okej. Mamy wybuch w powietrzu! Wybuch w powietrzu! Szkoda, że nie ma wymiany ciosów w bańce. Zauważcie, że tutaj nie ma tej typowej wymiany ciosów dla Yang Jijiego. Że jedna osoba wygrywa, druga wygrywa. Przez chwilę oczywiście i potem wymieniają się ciosami. Nie jestem pewien, jak długo wytrzymam w ten sposób. I to Piccolo mówi na głos, jakby co? Jakby, że zdradza swoją taktykę na głos. Więc co na ten temat myślisz, Son Goku? Goku wyłania się z dymu i mówi: kiedy powiedziałeś, żebym się z nimi dobrze bawił, z tymi klonami, miałeś na myśli ten dym i kurz? A niech to jest potworem! 3 klony!
nie wystarczyły, żeby pokonać Super Saiyanina Goku. O nie. Piccolo dobrze sobie radzi. Nagle odzywa się północny Kaio, który w sumie gada albo do siebie, albo do Bubblesa. Jeśli miałbym być szczery, Piccolo jest całkiem dużym potworem. Pomimo przytłaczającej mocy Goku jest w stanie z nim walczyć prawie na równi. Blokowanie błyskawicznej transmisji było doskonałym ruchem. W momencie, w którym Goku skupiał się na energii Piccolo, Piccolo tworzył klona z taką samą ilością energii, jednocześnie wstrzymując swoją i uciekał z ultra szybką prędkością. W ten sposób sprawiał, że Goku teleportował się błyskawiczną transmisją do klonów. Świetny pomysł i Piccolo wykonywał go bez żadnego problemu. Nie tylko jego zmysły, ale siła woli Piccolo Daimao została na niego przeniesiona jako byłego rywala Goku. Ale to nie wystarczy. Najważniejszą rzeczą jest co innego. Wszystko zależy od ciebie, Piccolo. Ale co jest najważniejsze w takim razie? No jak już powiedziałeś A, to powiedz O, okej? No dobrze, Goku i Piccolo mierzą się po raz kolejny, czas na rundę 8 w takim razie, w tym rozdziale. Wygląda na to, że te poprzednie klony były napełnione całkiem dużą ilością mocy. Czy nie jest to dla ciebie łamiące, że nawet one nie mogły mnie zranić? Tak, myśli sobie Piccolo. To jest raniące. Nieważne jak bardzo się staram, jeśli atak nie przynosi skutku, nie ma sensu. To jest drugie zagrożenie, które musi zostać skontrowane. Po błyskawicznej transmisji. Goku po raz kolejny przykłada 2 palce do czoła, nawet Piccolo jest już zdumiony. Co planujesz zrobić? Naprawdę będziesz używał błyskawicznej transmisji dalej? No dalej. Spróbuj zablokować moją błyskawiczną transmisję, mówi Goku. Cały rozdział o błyskawicznej transmisji. Tak jak myślałem, ma obsesję na punkcie blokowania błyskawicznej transmisji. Robi się coraz bardziej zdesperowany i cały czas próbuje jej używać. Wszystko idzie zgodnie z planem. O, mamy już teraz pełnoprawny, naiwny uśmieszek. Green. Co prawda nie Smirk, ale Green to jest już zaznaczone. Nie było jeszcze hech, to jest dość dziwne, co? Nadchodzi, Goku pojawia się za plecami klona. Okej. Używa błyskawicznej transmisji, żeby zniszczyć klona. Goku... Tak jak myślałem. Kolejny klon. Coś się dzieje nie tak. To byłoby problemem, gdybym zostawił tego klona, mówi Goku, atakując go, próbując zniszczyć go. I go niszczy, okej. Piccolo powinien być złapany błyskawiczną transmisją. Ale zanim się zorientowałem, zmienił się miejscem z klonem. Po pierwsze, czy klony pojawiają się momentalnie? Czy jesteś w stanie błyskawicznie stworzyć klona z taką samą energią jak ty? Kto wie? Sam się domyśl, mówi Piccolo, który w końcu zrobił coś logicznego w tej mandze i nie zdradzał całego planu, ani nie myślał na głos. Klon, którego ilość ki przewyższa ilość Piccolo? O! Piccolo jest w stanie tworzyć klony z większą ilością ki niż sam Piccolo, ponieważ korzysta też z energii osób, które mu ją przekazały. Zobaczcie, jak oni żałośnie z tyłu wyglądają. Trunks jeszcze okej, jest silny, ale Chaozu ostatnio miał zmarszczki, nie wiem dlaczego już nie ma. Ten Shinhan ma zmarszczki, Krillin to wygląda jak stara babcia, Yamcha zresztą tak samo. Chaozu w tej żonobijce jeszcze poprzednio ze zmarszczkami wyglądał jak stary alkoholik. Wasze czasy już dawno minęły, możecie zejść ze sceny, oni myślą, że są jeszcze fajni. Co to była za wizja? Teraz. Co? Co się dzieje? Koniec już z tą błyskawiczną transmisją? Mówi Piccolo. Zamknij mordę, a w zasadzie gadaj zdrów. Ta pewność siebie, zaraz ją wymarzę. No i teraz Goku i Piccolo wymieniają się wielokropkami. Goku! Okej, jeśli były osoby, które miały do mnie pretensje, że zaznaczyłem Smirk, mimo tego, że Smirka nie było, teraz też macie do mnie pretensje? Jest Smirk. Jest pełnoprawny, 100% Smirk. Znowu szuka mojej ki. Nadchodzi! Piccolo tworzy klona, odskakuje, ale Goku nagle przeteleportował się do niego, a nie do klona. Nie bój się, klon się pojawił, ale to, co tym razem zrobiłem, to nie była błyskawiczna transmisja, tylko super prędkość. No kurwa. Nie, wiecie co? Sytuacja przewidziana przez czytającego. Przecież ja o tym na samym początku rozdziału mówiłem. Dlaczego on używa błyskawicznej transmisji, skoro mógłby po prostu polecieć? Przecież oni nie walczą na jakichś dużych odległościach, no. No i Piccolo teraz dostanie ten potężny cios. Ups. Co się dzieje? Na nogach... Pod nogami Goku pojawiają się 2 kulki i Goku niczym z plecakiem odrzutowym wylatuje w powietrze. Spodziewałem się tego, że przejrzysz moją blokadę błyskawicznej transmisji. Jeden trik za kolejnym. Piccolo! Jesteś naprawdę silny, ale nie mogę opuścić swojej gardy. Piccolo ma odpowiedź na każdy ruch Goku. Poza tym mam nadzieję, że nie zapomniałeś. Jestem Piccolo Daimao. No okej, dobra. To jest ta sama sytuacja, co Piccolo mówił po fuzji z Kamim, że już nie ma imienia, bo jest bezimiennym na mecze.
Piccolo, dobra, Piccolo, no to w skrócie Piccolo, no. Esencją blokowania błyskawicznej transmisji jest to, żeby zapobiec jej strategicznemu użyciu. Nawet jeśli mój trik został odkryty, nie jest to duży problem. Zostawię tamtego klona w razie jakby chciał mnie zlokalizować. Piccolo dosłownie tu jest jakimś mistrzem marionetek. Przecież on tymi klonami szasta jak... jak co? Jak koniec tego rozdziału? Czekajcie, co tu się dzieje? Do tej pory wszystko idzie zgodnie z planem. Muszę być ostrożny, żeby nie odkryć mojego prawdziwego celu. Zwykła uwaga Krillana w tamtym momencie dała mi podpowiedź, mówi Piccolo. I Krillan mówi: hej Piccolo, jest coś dziwnego, nad czym się zastanawiałem przez dłuższy czas. To jest z poprzedniego rozdziału, jak Ziemianie dawali Piccolo swoją kij. Czy będą jakieś rzeczy na ostatnich stronach? Proszę, niech będą jakieś obrazki na ostatnich stronach. Nie ma obrazków na ostatnich stronach i nie ma bingo. Nie było hech, nie było krater. To był inny rozdział Young Gigiego, ale jego duch był tutaj obecny. Non-stop w kółko to samo. 70 stron i ta historia ani trochę nie poszła do przodu. Naprawdę, ani trochę nie poszła do przodu. Piccolo jedyne co robił to uciekał przez Goku przez cały rozdział. Klasyczny Young Gigi. Naprawdę. Jestem radosny, że w końcu mogłem mieć tę przyjemność, żeby przeczytać kolejny rozdział Dragon Ball After. To jest jedna z moich ulubionych mang pod kątem tego, jak ja się dobrze przy nich bawię. Pod kątem fabuły nie, ale pod kątem tego, jak dobrze się przy nich bawię, jak najbardziej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak wygląda bingo na sam koniec odcinka. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało, a tak się składa, że nie musicie w ogóle kojarzyć poprzednich rozdziałów, żeby dobrze się bawić przy tym. To jest częsty przypadek przy okazji manki Young Gigiego. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba na dole, żeby niczego nie przegapić. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie i jaka scena z tego rozdziału podobała Wam się najbardziej. Tyle. Miłego dnia Wam życzę. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.